Ale ona, jak ty spałeś, ona ci wbiła nóż w bebechę i ciągnęła w górę. Wycelowuję w nią broń, naciągam kurek, wysiadaj. Połóż to na ziemię. Dzisiaj w nocy w okolicach z transportu więziennego uciekł bardzo znany morderca, seryjny. Będziesz dowodził składem, który tam dotrze. Tak jest. Jak to spierdolisz, to nie masz po co wracać. Rozumiemy się? Przyjąłem. Silver Twins, choć niewielkie, było miasteczkiem pełnym życia. Kopalnie srebra zapewniały dostatek dla miasta oraz jego mieszkańców, aż do kryzysu, który przyszedł pół roku temu. Złoża się wyczerpały. Bez pracy i perspektyw mieszkańcy zaczęli opuszczać Silver Twins. Nowy burmistrz robił co w jego mocy, aby przyciągnąć inwestorów, ale dla miasta było już za późno. Po masowej migracji, kiedy pozostało zaledwie kilkuset mieszkańców, zaczęła się seria zabójstw. Najpierw pijany górnik rzucił się z wieży ciśnień. Następnie nauczycielka połknęła garść tabletek. Kolejne osoby, jedna po drugiej, odbierały sobie życie. Nawet miejscowy przedsiębiorca pogrzebowy zdawał się być przygnębiony tą serią tragedii. Choć na pierwszy rzut oka samobójstwa wydawały się łatwe do wyjaśnienia, w powietrzu unosił się namacalny niepokój. Coś więcej niż zwykła desperacja zdawała się dręczyć to miasto. Czerwiec 2023 rok, czyli mały skok czasowy w stosunku do tego, co mamy. Nevada, małe miasteczko Silver Twins, gdzieś, a tak naprawdę nazwijmy rzecz po imieniu zadupiu Stanów Zjednoczonych. Miasteczko, które dla was jest domem, dla niektórych prawie jedynym, który znają. Miasteczko Silver Twins dla was, którzy tu mieszkali, zawsze było taką oazą dostatniości. To znaczy ludzie, kiedy były kopalnie, kiedy były kamieniołomy, kiedy było wydobycie plus farmy okoliczne, prosperowali całkiem dobrze. Przyjeżdżali turyści, co prawda tu nie było za wiele do zwiedzania, ale generalnie gospodarka kwitła, wszystko było okej. Kilka miesięcy temu radykalnie sytuacja się zmieniła. Złoża w niektórych kopalniach zostały wyczerpane, eksploatowano je od kilkuset lat, jakieś problemy z inną kopalnią. Nagle, można powiedzieć, miasteczko nie to, że dotknęła recesja, tylko dotknęło głęboka zapaść. Ona spowodowała, że w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu dużo ludzi wyjechało z miasteczka i z Silver Twins z 2,5 tysiąca ludzi zostało jakieś 700. Większość domów, szczególnie te na obrzeżach, mają tabliczki na sprzedaż. Bardzo dużo domów jest zwyczajnie opuszczonych. Część jakby powybijane szyby, chociaż tu nie macie jakichś specjalnie problemów z włóczęgami, to jednak przyciąga to miejscową dzieciarnię. Kolejną falą takich niepowodzeń życiowych, które dotknęły w opinii niektórych mieszkańców, to wybór nowego burmistrza. Kiedyś rządził burmistrz, który załatwiał wszystko gospodarczo i on niestety zdarzył się ten kryzys i przegrał z młodym Silversem. Młody Silvers to jest przystojna osoba, która wróciła z jakichś zagranicznych studiów, czy ze studiów po prostu. Młody chłopak, który należał do jednej z rodzin założycielskich Silver Twinsów i nawet od niego wzięło się nazwisko, tak? Stąd Silversi, samego miasteczka. No i on generalnie zaczął walczyć z tym zapaścią, z tą recesją. Bardzo mocne ma pomysły. Niedawno objął ten urząd, jeszcze niewiele wiadomo, ale trochę mu przeszkadza w tym sytuacja, która Silver Twins obecnie ma miejsce. To znaczy, każdy z was, który tutaj mieszkał, plus tutaj twoja postać, Hubercie, wie o fali samobójstw, które dotknęła. Ona poszła taką dosłownie falą. To znaczy, nie ma prawie dnia, kiedy ktoś by a to skoczył z wieży ciśnień, która tutaj była, a to pociął sobie żyły, a to ze względu na łatwy dostęp do broni po prostu strzelił w głowę.
lub mieliście nawet jedno rozszerzone samobójstwo, czyli starszy mężczyzna, mąż zastrzelił swoją żonę, a potem zastrzelił siebie. Nie Tak. lubię tego Są- określenia. Są też próby po prostu, że później... Zdarzają się próby, ale jakby albo się ktoś do tego nie przyznaje, albo gdzieś tam odratowują tych ludzi. Tutaj ratownik medyczny robi co może. Osoba, która, bo to małe miasteczko, ono nie ma jakiegoś zaplecza. Policjantów jest raptem 5, w tym jeden cywilny pracownik. Za chwilę trochę więcej o tej sytuacji. I generalnie ludzie, którzy troszkę potracili nadzieję, ci co zostali, to albo mają pracę, bo jeszcze jedna firma tutaj lokalnego poprzedniego burmistrza całkiem dobrze sobie radzi przy kruszywach i tego typu rzeczach. Było oczywiście trochę pracy dla ludzi przy likwidacji starych kopalni i tego typu kwestii. Plus dodatkowo, moi drodzy, jeszcze oczywiście bieżące działanie miasta, jakaś tam próba jego stawiania na nogi i ambitne plany burmistrza, bo on ma pewne plany, które mają mu się powieść i Rada oczywiście miasta, bo mimo, że to jest 700 osób, to tutaj Rada jest, działa. Większość tej Rady poznaliście wcześniej, kiedy wysyłałem wam materiały, bo część tych ludzi, tak jak na przykład wasza jednoosobowa rozgłośnia radiowa, oni są po prostu w Radzie Miasta. O tych ludziach za chwilę powiem, żeby tych informacji na początku też za dużo nie sprzedawać. Ja bym zaczął od 3 czerwca, od gdzieś godziny 9 rano, za chwilkę będę przekazywał kamerę wam, kiedy głos Teda Myersa, czyli takiej jednoosobowej radiowej rozgłośni, która pracuje w Silver Twins od wielu lat, to jest taki sympatyczny półkrwi Azjata, półkrwi Indianin, czyli native, który naprawdę głosem budził nie tylko Silver Twins, ale też hrabstwo. Jego głos jest taki standardowo. Ci, którzy czują się powiedzmy w krwi tą patriotyzm lokalny w małym miasteczku, który mają, często włączają to radio od Silver, żeby słuchać tego Myersa. I tutaj mamy jego głos, który rozbrzmiewa mniej więcej w ten sposób. Witam Silver Twins w tym ponurym dniu. Mimo, że będzie słonecznie, mimo, że będzie wesoło, to jednak recesja uderza z dużą siłą. I idą jakieś takie wiadomości tutaj lokalne. Na tym szczęście jakaś pogoda, a potem muzyka, która powoduje, że gdzieś tam kamerę przekażę wam. Ja bym chciał standardowo, tak jak rozbiliśmy to ostatnio, żebyście się też przedstawili jako postacie, troszkę więcej o sobie powiedzieli. I to jest dosyć istotne, co mniej więcej o 9 rano. 9 rano, gdzie wasza postać tak standardowo spędza ten czas? Czy się budzi, czy jest w jakimś miejscu, żebyście tutaj nakreślili mniej więcej naszym tutaj słuchaczom, widzom trochę o swoich postaciach. Kto chce zacząć? Ja rzucam karty na stół. Kto pierwszy? James właśnie jest przed domem swojej przed budynkiem farmy, rozebrany do pasa i właśnie rąbie drzewo na opał i cios za ciosem. Potężna sylwetka, prawie że jak człowiek niedźwiedź, niezwykle sprawny fizycznie. Były futbolista w liceum, tutaj z Silver Twins Bears. Silver Bears. Silver Bears może być. Bardzo ładnie. Obok niego młody wilczur, Jack, który czeka tylko i czeka tylko, żeby coś mu, jego pan się nim zajął, a z boku stoi radyjko i właśnie jakby urozmaica, słucha lokalnych wiadomości. Jest weteranem wojennym, widać na jego ciele parę blizn z postrzałów, wrócił kilka miesięcy temu, żeby zastać swoją farmę. W Zgliszczach ojciec jest w szpitalu aktualnie, więc próbuje sam sobie poradzić na tej farmie. Okej. Przechodzimy kamerą w drugą stronę. 9 rano. 9 rano. Widok to jest biegnąca kobieta w sportowe spodnie, po prostu jakaś większy t-shirt, słuchawki, w których właśnie słychać głos Tediego, tak? Teddy, tak. Naszego radiowca. Lili właśnie kończy swój trening, swój jogging poranny. Za godzinę niecałą musi być w pracy, więc kieruje się już do domu. Szybki prysznic do auta, radiowozu, ponieważ Lili jestem zastępcą szeryfa. Mieszkam tutaj od urodzenia. Jestem dla większości przykładnych obywateli bardzo miła i profesjonalna w tym, co robię, skrupulatna. Natomiast ci, co lubią czasem z prawem
lub z jakimś, nie wiem, rozbojem się gdzieś tam zakolegować, czy właśnie złamaniem prawa, no to poznają też moją drugą stronę, która jest mniej przyjemna. No i to tyle, taki vibe. Okej. W takim razie... Tu tylko pozwolę sobie, Hubert, powiedzieć, że ty dotarłeś wczoraj. Jeszcze nie zdążyłeś się właśnie, za bardzo, bo masz trochę... inaczej, to może... Okej. Ja dojeżdżam właśnie do miejscowości Silver Twins, ponieważ zostałem wysłany z Nowego Jorku jako agent, który dużo przeszedł, ale bardzo naciskał na to, że chce wrócić do czynnej służby. To ma być test sprawdzian, czy on już jest gotowy na tą służbę po bardzo dziwnych rzeczach, które przeżył jako agent pod przykrywką, albo po ostatnich wydarzeniach, tak naprawdę nasi widzowie mogą wiedzieć, bo z ostatniej sesji. Dostał taką szansę, został wysłany na prowincję do małej miejscowości, do której właśnie dojeżdża i zaczęło już łapać radio, które co prawda bardzo szumi, ale słychać właśnie głos naszego speakera radiowego z Silver Twins, który opowiada właśnie o tych wydarzeniach i Tony myśli sobie już, to będzie łatwa robota, samobójstwa jak samobójstwa, szybko wrócę, przyjmą mnie do służby, będzie elegancko. Jedzie Chevroletem Impalą z 1963 roku. Jest to auto po ojcu, bardzo wymuskane i ponieważ Tony nie lubi latać za bardzo samolotem, więc przejechał całą drogę z Nowego Jorku aż do Silver Twins autem, zatrzymując się wielokrotnie w jakichś motelikach. A ponieważ nie mógł spać, to wyjechał wcześniej w nocy i właśnie dociera do miasteczka. Dziwne amerykańskie auto. Tak. Powiedz, że masz skrzynię w manualu jeszcze. No pewnie, że tak, przecież klasyki. Nawet mam rewolwer po dziadku. Mimo że większość ludzi używa po prostu klasycznych pistoletów policyjnych. Okej. To jeszcze została nam Natasza. To może wracamy na farmę Jamesa i zanim mnie zobaczycie, to najpierw słychać mnie, a właściwie mój samochód, takie nadjeżdżające, głuche dudnienie. Zatrzymuję się, doczram, wysłużony 10-letni, no i wysiada z niego średniego wzrostu, średniej budowy, nie wyróżniająca się totalnie niczym dziewczyna, kobieta, ubrana wygodnie przede wszystkim i funkcjonalnie, czyli trekkingowe buty, wygodne spodnie, koszula w kratę i jakaś bluza leżąca gdzieś tam z tyłu. Samochód pick-up wyładowany jest jakimś sprzętem. Wysiada, odwraca się do pasażera i mówi: nie, Droplet, ty ze mną nie idziesz, bo wiesz, jak to się kończy. Pasażer z miną średnio zadowoloną, bo musi siedzieć na przednim siedzeniu, a wolałby wygrzewać się w tym czasie na desce rozdzielczej, na której niestety nie może się ułożyć, ponieważ leży tam, uwaga, czapeczka, trackerka z jedynie słusznym napisem Make America Great Again. Wołam do Jamesa, zrobiłam ci zakupy, tak jak prosiłeś, podrzucę ci tylko jadąc do pracy. Dzięki, Marsz, jesteś złotka. I tak tędy przejeżdżam. Rozumiem, po wyładowaniu Marsz pasażerem jest kot. Właśnie. Moim pasażerem jest biały kot. Jack podbiega od razu nastawia uszu. Staram się go wytresować, nie jakby... A jak właśnie to tresowanie idzie? Ten pies jest posłuszny, czy nie? Tak sobie, ale on jest jeszcze młody, więc liczę na to, że mi się uda w końcu. To masz przez chwilę obszczekiwającego twój samochód psa. Tak? No. Spokojnie. Ja jestem naprawdę siła spokoju i akurat mnie Jack słucha. A kot tylko miał. A kot patrzy. Ma wywalone. Po prostu, słuchajcie, mamy przedstawienie postaci. Pozwolę sobie teraz wejść w taki rytm, który będziemy przez chwilę trzymać przy tym stole. Zacznijmy od policjantki, nie? Jest moment, kiedy kończąc bieganie, ogarniasz się i tak jak mówiłaś, znajdujesz się na posterunek, gdzie wita cię nasz Hopper. Ma szczupłą twarz, rudawe włosy, już lekko przypruszone siwizną. Jest niedaleko emerytury, mimo swojego tak 50-52 lata, ma jakoś ten deseń. Jest ubrany w mundurze, ma taką dość poważną twarz. Zazwyczaj ma tą twarz dość poważną, teraz jest poważniejsza jeszcze bardziej, tak bym to nazwał. Więc spogląda na ciebie, no tak na zegarek, ale upewnił się, że się nie spóźniłaś.
Jesteś. Mamy... No nie chciałem ci wczoraj przeszkadzać wieczorem, ale dostałem wczoraj faks, tak naprawdę dostałem go dzisiaj, że jakiegoś agenta terenowego nam wysyłają. Po co nam agent? No właśnie nie wiem, ale dostałem, że ma ktoś z nim współpracować. Padnie na mojego zastępcę. Uśmiechnął się. I jeszcze jedna sprawa. Mamy zgłoszenie następne samobójstwo. Gdzie? Robert Greene. Jego żona znalazła go na stryżku. To Greenowie to jest, od razu dodam, takie małżeństwo dość starsze. Silver Twins związani od dawien dawna, od kiedy pamiętasz, to była pani Green. On może mieć teraz, miał właściwie, ciężko teraz powiedzieć, że może mieć, koło 70. Ale to nie był mój Greenwood. Nie, to Green po prostu, tak? Jak się trzyma? Jest roztrzęsiona, jest tam nasz ratownik medyczny. Powiadomiliśmy oczywiście hrabstwo. Zaraz kogoś przyślą, jakiś ambulans. Dużo tego. Poczekaj na tego agenta. Okej, ale upewnij się, szeryfie, że dostaniemy ten akt z sekcji zwłok. Tak jak... Tak. Tam mają trochę sporo roboty. No ja wiem, ale jednak jak mamy mieć to wszystko Znaczy w kupie... z pierwszych dwóch jakby nie wynika nic. Toksykologia czysta, inne rzeczy. Skrupulatność nasza tego wymaga. I to, żeby w końcu... Procedura to procedura. Nie? No, ale jest cokolwiek. Nie, to wszystko jest proste, Lil. Wszystko jest proste. W tym miasteczku nigdy nie było czegoś takiego. Nie było tak, że mieliśmy problemy. Jedyne problemy, zresztą pamiętasz to pijaczkowie, burdy i ci sami młodzi ludzie, młodzi robotnicy, których część już wyjechała, którzy robili tylko problemy, jak dostawali wypłaty. No. To jedyny kłopot, jaki nas trafiał. A zgony w tej ilości? No ale wiesz, recesja, brak pracy, brak perspektyw. Ale to i tak jest przytłaczające, zwłaszcza w takim tempie. Czytałem taką broszurę, pokazał. Jakiś psycholog, nie pamiętam nazwiska. On mówi, że samobójstwa są troszkę jak odpalenie świeczek na torcie. Jak zapalisz jedno, to następne. Jakby inspirują się wzajemnie. No, ma to sens. Kurwa, no ja po prostu nie mogę z nimi, nie? Ale dobra. Jedź tam, zobacz, ja poczekam. Znaczy nie, ogarnij od razu tego Federalsa. W sumie on w związku z czym tu ma? Nie wiem, ktoś chyba uznał, że... miasto na turystyczne jakieś... Nie, no weź go do tego Denata. Niech sobie zobaczy, że to nie miejsce zbrodni, że to się niestety Oni zdarza. wysłali centralnie kompletnie w tym... Tak. Aha. Ma sprawdzić Czy naszą samobójstwa falę samobójstw, nie? Że sobie miejscowa policja nie radzi. Znaczy, pewnie ten gnoj z hrabstwa ich wysłał. Wiem, No. ale... co Wtedy my wchodzę ja i mówię, jakbyście sobie radzili, to by mnie tutaj nie wysłano, moi drodzy. Małe biuro, bo też ci Ja powiem. stoję plecami do ciebie i nie odwracam się. Mały ratusz. Właściwie to nawet biuro szeryfa to jest coś takiego, że ratusz jako taki budynek współdzieli te biuro. To znaczy do ratusza wchodzi z jednej strony, a do powiedzmy miejscowego posterunku schodzi z drugiej strony. To jest pół budynku przeznaczone na dwa cele. I on się składa właściwie z jednego pokoju socjalnego, z jednego pokoju odpraw, z jednego pokoju do przesłuchań, który służy jako pokój socjalny jednocześnie i z celi, która pomieści ze 4-5 osób tak I naprawdę. prawie nie jest używana. I to wszystko. Także tutaj, no Czyli i mamy- oczywiście biuro szefa, nie? Bo No szef tak. musi mieć swój własny gabinet. Nieduży. To w sumie pewnie często się widujemy z ratuszem. W sensie. Tak, znaczy wejścia macie osobne, ale jakby jeżeli chcecie się spotkać na kawę, to niedaleko stąd jest mała kafejka, gdzie właściwie jako jedna z nielicznych została, więc tam się spotykacie. Jest na pewno burmistrz, on bardzo często przychodzi, bo faktycznie ciężko pracuje, żeby ogarnąć jakiś tą recesję, która mimo młodego wieku stara się tutaj dość mocno angażować. O, tak. Odwraca ci się gościu, nie? Ja się świat wraca. Nie, on patrzy na ciebie, taki starszy facet, koło 50, może nawet troszeczkę więcej, zapadnięte policzki, ogólnie taki oschły typ. Nazwałbyś go typem żołądkowca. Czyli gościa, który ma problemy z żołądkiem, nerwy teraz to mogły nasilić po prostu, bo widać, że widzę, że pan agent przyszedł. Mogę zobaczyć dokumenty? A to szeryf mówi? Tak. Ja tak Pokazać mu tylko wystarczy Tak, on sprawdza oczywiście. powoli się odwracam. Wyciąga rękę do ciebie, nasz hopper. Tutejszy szeryf, nie? Podaje twardy Uścisk. uścisk. On tak samo, nie? Miło mi nam, że FBI zaszczyciło nasze małe miasteczko. Tak uśmiechnął się. Tak, i to nawet nie ukrywa tej ironii, sarkazmu. Każdy jest w stanie to usłyszeć, nie? Ale Opowiadam takim samym sarkazmem. Mi też bardzo miło, że wreszcie zostałem wysłany do małej, Lili Koper, moja zastępczyni, zapomnianej miejscowości. tak skazał na Lili.
Mamy akurat zgłoszenie o kolejnym samobójstwie, panie Kiwam głową. agencie. Myślę, że będzie dobrze, jeżeli weźmie pana na miejsce. Cudownie, czyli wszystkie moje dane, cel dostali Państwo. Tak, dostałem faks wczoraj, właściwie przed południem czy wieczorem. Dotarł do mnie. Cudownie, no to się nawet nie muszę przedstawiać. Może to i lepiej. Dobra, miejmy to za sobą. Stwierdźmy, co trzeba stwierdzić. I Agencie McFarlane, jeszcze jedna sprawa. Ma pan jakieś auto? Chce pan jakieś zakwaterowanie? Tutaj nic z biura nie powiedział. Mamy trochę wolnych pokoi. Nawet mamy wolne domy, gdyby pan sobie życzył. jasne. Zatrzymałem się w Honey Motel. Ten na wjeździe. Jako jedyny, który jeszcze działa. Tak. Ciekawe towarzystwo. Wynająłem sobie na 24 godziny ten hotel każdego dnia na kilka dni. Zobaczymy, ile będę. Nie przewiduję długiego pobytu. My też. Zakładam, że FBI spojrzy na to swoim fachowym okiem i stwierdzi to, co my. Tutaj nie dzieje się nic o podłożu przestępczym. Wysłali najlepszą osobę do takiej roboty, więc... No tak spojrzał na ciebie, wiesz, jakby w jego oczach nic nie wyczytać. Zakładam, że tak. Właściwie zastanawiam się, szczerze mówiąc, jak będzie pan już po oględzinach na miejscu znalezienia ciała. Zapraszam może na jakieś frytki, jedzenie. Mamy tutaj dobry lokal, pokażę panu, gdzie można się stołować i nie grozi to poważniejszym zatruciem, szczególnie, że ktoś pana nie zna. Uśmiechnął się. To małe miejscowość. Tak, zauważyłem. Dobrze. Ja wyciągam kluczyki. My- Zapraszam. Lili? On tutaj ci mówi po imieniu, co jest rzadkością w Stanach. Tak najczęściej mówi się po nazwisku, ale wy macie te relacje dosyć takie familiarne, to bym tak nazwał. Zajmij się panem McFarlane'em. Follenem, tak? Przepraszam. Mam swoje auto. Powiedz mi tylko, gdzie trzeba dojechać. Tutaj GPS nie złapie adresów. Także jedź za mną. Dobrze. Okej, ja was zostawię na chwilę, nie? Mhm. Przeskoczyłbym do naszej pary. A dokładnie do Jamesa. James, myślę, że Margaret odjechałaś, Margie, nie? Pojechałaś Tak, swoją tam stronę, swoją robotę. pies trochę cię pogonił, ale to jakby do ciebie za chwilkę wrócimy, nie? Zakupy trzeba wpakować, nie? Do domu, masz chwilę zajęć, nie? I generalnie słyszysz, jak dzwoni twoja komórka. O, James? patrzę. Unknown. Caller ID, Anno. Ale głos znasz. Tak? Znasz jeden z twoich kumpli z A. wojska, nie? A, cześć. 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 Nie obudziłem? Nie, co ty? Słuchaj, stary. Jezu. Nie wiem, kurwa, jak zacząć. Rzadko mi się śnią kumple z wojska, ale śniłaś mi się dzisiaj. Jezu, to było tak pokręcone, że stwierdziłem, że zadzwonię. Okej. Słuchaj. Jak sobie radzisz? W porządku. Jak co dzień. Trochę brakuje mi. Ja sobie, kurwa, kompletnie nie radzę. Rozsypałem się. Trochę biorę, wiesz? Stary, nie wiem. To może przez to miałem ten sen. Gówno jest. Słuchaj, widziałem jakąś laskę. Masz jakąś dziewczynę? Nie. Stary, byłeś z laską. Byliście... No wiesz, kurwa, no. Uwierz mi, James, nie to, że mi się śnią kumple, którzy bzykają jakieś laski. Ale ona, jak ty spałeś, ona ci wbiła nóż w bebechę i ciągnęła w górę. Flaki wypływały na wierzch. Stary, to było totalnie popierdolone. Jesteś cały? Patrzę na swój brzuch. Tak, nic mi nie jest. Ty, może przestań brać to gówno, co? Cokolwiek Nie, bierzesz. od tego mi lepiej. No wiesz, mi też nie jest lekko, ale... Kurde. Uważaj. Paznokcie były czarne. Dobra, Freddy. Będę się pilnował. James, kurwa, pilnuj się.
To było totalnie popierdolone. Już gadam z kimś, zamknij się tam do kogoś. Sorry stary, muszę kończyć. Okej. Musiałem zadzwonić po mojego sponsora. Jakby co? Dzwoń do mnie. Rozsypałem się, stary. Kompletnie. Uważaj na siebie. Na czarne paznokcie. Okej. Uważaj. Będę uważał. Tak. Trzymaj się. I tak ktoś rozłączył, nie? No, na razie. Tak, idąc przez domy, jak rozmawiałem, nie tak bezwiednie przeglądam listy, które jest overdue i tak jebnę wszystkim na ziemię i tym telefonem o ziemię. No tam, być może z dużą siłą, tak żeby go rozwalić? Nie, no gdzieś tam wylądował Tak, gdzieś na dywanie, gniew, po no prostu. dokładnie. Rozładować furię, która się we mnie zbiera, nie, też. No to została nam Natasza. Maggi. Słuchaj. Rzuć sobie, u ciebie to tak lubię odrzutów zacząć, na Rzuć siebie percepcję. pod pociąg. 18. Tak. Analizuj sytuację. A jedziesz, nie? Przez miasteczko, bo skrótem, bo ty jedziesz do tego miasteczka obok, czy właściwie tego hrabstwowego, z tego co Znaczy kojarzę. ja właśnie przejeżdżałam przez hrabstwowe miasteczko i Wracasz do siebie. myślałam, że do studni jadę, do ujęć wody. Okej, dobra, no to przejeżdżasz powiedzmy gdzieś tam rogatkami, widzisz dwa samochody. Jeden samochód, który jest samochodem służbowym, nie? Wcześniej widziałaś w ogóle karetkę. Ambulans, który jechał gdzieś na jednej z nielicznych farm tutaj na obrzeżach, znaczy z licznych farm na obrzeżach, to nielicznych, bo tutaj zabudowa gęsta jest w centrum miasta, potem mamy ulicówki i tam powiedzmy porzucone farmy na okolice. Dwa samochody, jeden ewidentnie radiowóz, powiedzmy drugi patrolowiec to chyba się nazywa, a drugi to jest taki samochód cywilny, którego nie znasz. Generalnie coś się dzieje. Znowu, nie? Oczywiście, że zwalniam i patrzę, co tam się dzieje. I tak przeglądając się, widzisz, że tak, mija cię radiowóz, nie? Mija cię ten samochód Chevrolet Impala? powiedzmy Impala. Jak jedziesz, to jest jakiś gościu takiego, wiesz, zwracasz uwagę, bo jesteś otwarta na szczegóły, musisz obserwować, nie? Wiadomo, oczywiście. z różnych powodów. Widzisz No. jakiegoś gościa, którego nie kojarzysz w ogóle. Widzisz na jego tylnym siedzeniu taką dziewczynkę siedzącą, nie? Jakby jadą, może nowi ludzie się wprowadzają, ciężko powiedzieć, ojciec z córką, czy ktoś taki. Dziewczynka patrzyła na ciebie przez tą szybę, nie? Po prostu tak. Przez chwilę wasz wzrok się spotkał ze sobą, nie? Ciemne włosy, Indianka chyba. No i tak pojechała gdzieś dalej i za chwilkę, jeszcze jak ruszyłaś dalej swoją stronę, zobaczyłaś jeszcze jeden samochód, który też dosyć dobrze znasz, samochód miejscowego koronera, który jako jedyny chyba cieszy się z tej recesji, nie? Macie tutaj osobę, która zbiera ciała, jadą po następne zwłoki, prawdopodobnie. Złote czasy dla grabarzy. Tak, złote czasy dla grabarzy. Jak się nazywa? On się nazywa, to jest pan Walenko, jest białym mężczyzną, starszym już, ma swoich pracowników, dwójkę, która tutaj pracuje. Nikt istotny w sumie, bo on bardziej dla hrabstwa pracuje. Czy ja mogę tak na pałę spróbować podjechać tam za tymi radiowozami? Możesz jechać, oczywiście. Nie? Jeżeli będą mieli coś przeciwko, to się zatrzymają. Czyli zawracasz, jedziesz za nimi, to mogłeś zauważyć taki ruch, że mijałeś samochód, jakaś kobietka wam się przyglądała. Pewnie Ten tutejsza. samochód jest taki, że trudno go A nie nie, to zauważyć. znaczy tak, mijaliście taki duży ten ram po prostu i za chwilę ten samochód zawraca za wami. Nie? Jeszcze w tylnym lusterku wbijając się za karawan, który zdążył dołączyć do waszej małej kawalkady. Jamesa na chwilkę zostawimy, wrócimy do waszej dwójki. Tak? Podjeżdżacie. Jadę i tak tylko zerkam w lusterko i od razu jestem... No lekka paranoja się włącza, Tak, jak samochód gdzieś tam za wami. I No, od razu mam Zawracają. 3 trzaski, ponieważ byłem bardzo długo pod przykrywką, dlatego też mam takie tatuaże rzeczywiście jakie mam, bo pracowałem jako uśpiony agent w mafii, więc no, mam nietypowy widok, jakby wygląd jak na policjanta, zwłaszcza agenta FBI. No i jak widzę, że dłużej za nami jedzie, to się przyglądam. O nie, on się zawrócił i jedzie za wami. Nie ukrywa się. Nawet się nie ukrywa specjalnie. On już nie musi jechać długo, bo zobaczyłeś jeden z domów. Znaczy tutaj ulica w ogóle, część jest asfaltowa, ale tą, którą jedziecie, to jest taka bardziej zadymiona śrutówka. Dużo dymu, dużo pyłu, który się unosi w powietrze. Generalnie to jest dosyć sucha okolica, taka piaszczysta. Mała farma, dokładnie z jakimś takim silosem do zbierania zboża, kukurydzy czy czegoś takiego i ładny domek, trochę zaniedbany, na którym
podjeździe, przy jakimś traktorze już dawno nieużywanym. Stoi sporo samochodów jak na ten moment, czyli wasz będzie 4. i 5. Na tej zasadzie. Stoi jeden z radiowozów, wy macie 2 radiowozy na ten. Jeden z policjantów już tam jest i uśmiecha się do ciebie. O, pani wiceszeryf, nie? Tak oficjalnie jakby rzuca. Dobrze, że pani przejmuje, mam wezwanie, nie? No okej, no to Dobra. już. Jesteś. Ja wysiadam ze swojego samochodu, delikatnie zamykam drzwi mojego Chevroleta Impala z 64 roku, silnik V8 7 litrów i podchodzę do Nataszy, wyciągam broń. Ja się nazywam Marcz. Nie. Przepraszam. Znaczy samochód się zatrzymuje Tak, dopiero, nie? wychodzę z auta, wycelowuję w nią broń, naciągam kurek, mówię, wysiadaj. Rzuć to! Słyszysz od razu. I widzisz, że ten policjant, który zwalniał Tom, wyciągnął giwerę i mierzy do ciebie. Rzuć to natychmiast! Ja podchodzę do Połóż to na ziemię! kładę mu rękę na... Chowam do kabury. Kładę mu rękę i mówię... FBI. A, tak. Przepraszam, panie agencie. Przedstawiliśmy się. Nie ma problemu. Znacie tą kobietę? Cześć, Margie. Tak, panie agencie, proszę następnym razem tak nie odnosić się z tą bronią, dobrze? Widzę, że Mogłem pana wiadomo, zastrzelić. masz dużo mniejsze doświadczenie w pracy w terenie niż ja. Ja mogłam go Postaram zastrzelić. się trzymać nerwy na wodzy. Jeszcze porozmawiamy, ale wejdźmy do środka. Widzicie, że gdzieś tam na podejście stoi ciemnoskóry mężczyzna ubrany w strój ratownika z taką ściętą twarzą. Znaczy miejscowi tutaj mają tak dosyć mocno ponure te swoje oblicza. O, tak. Dzień dobry, panie Walenko. Nic tu po mnie. Niestety lekarz już jakby przyjedzie, potwierdzi zgon. Niestety przyjechaliśmy za późno. Nie? To ten Alistair Twain się nazywa, nie? Ten czarnoskóry. Jak? Alistair Twain. Ciemnoskóry mężczyzna, ratownik medyczny, bardzo dobry w tym, co robi. On pracował tutaj wcześniej jako szef zespołu ratownictwa górskiego, czy tam kopalnianego, powiedzmy tych ratowników głębinowych i w momencie, kiedy kopalnie były zamykane, sporo personelu było zwalniane, on został dlatego, że uznał, że jeszcze będzie potrzebny przynajmniej na tych kilku odkrywkowych kopalniach, które pracują, kamieniołomach i tego typu rzeczach. Ograniczono mocno stan takiego pogotowia ratowniczego, które tutaj mieliście, ale... Wszystko jest ograniczone. Tak, tu jeden zespół karetki został jako taki ratowniczy, bo lekarza macie takiego, że dojeżdża. I on tylko skinął głową, bo nie ma ochoty rozmawiać po prostu. Nie ściągaliśmy go, nic nie ruszaliśmy. Jest tak jak jest. Pani pracownik, funkcjonariusz kazał czekać na kogoś wyżej. Nie? Dobrze. My jesteśmy z koronerem, także... No, koronel podjechał, widzę, on zawsze dosyć szybko przyjeżdża. Nie? I tam taki starszy mężczyzna, lekko siwiejący, trochę jak Sam wyglądający, czeka już, nie? Na tej zasadzie. Chwila incydentu, policjant tylko kiwnął głową tak na zasadzie przeprosin. Widać było, że to jest na zasadzie nie żyw urazy. Takie spojrzenie wzrokiem. Dotknąłem tylko czapkę, tak. Wsiadł do tego, włączył tylko te migacze i sobie ruszył tą szrotówkę zadymiając. Jesteście od miasteczka mniej więcej kilometr. No tak mniej więcej w dolinie tutaj się to rozkłada. Miejsce, no Margery jest w ogóle. Nie, ty ją znasz, po prostu znacie się. Może mi pani powiedzieć, dlaczego pani za nami jechała? Widzę, że coś się stało. Mam tu swoje Tak, a zadania do zrobienia. są osoby, które się tym zajmują. Ja tu służbowo. Na statek, służbowo. To jest koroner? Biorę nie jestem koronerem. Biorę próbnik do poboru próbek wody i mówię, muszę to sprawdzić. Proszę, załatwiaj sprawę. Może ty powiesz tej pani, że to jest miejsce dochodzenia i absolutnie osoby postronne nie powinny. Nie się jestem w tym momencie osobą postronną. Marcz jest z wodociągów, ona odpowiada za... Czyli wy Co jesteście odpowiadasz dokładnie? policją wodociągową, tak? Pani Nie ma słucham wolę. ich, tylko idę już. Nie ma tak? wolę. Ja tak odwracam się, żeby spojrzeć, że jest... To nie jest jesteśmy- przypadek, że macie tu w miasteczku kolejnego trupa. Marcz Mamy. też tu mieszka. Właśnie. Jak Marcz odchodzi, tak rozglądam się z ten... Przechamuj trochę. Panie agencie. Widzisz w jesteśmy ogóle... w małym miasteczku, Okej. którego nie znasz. Dziewczyno, Które jest... Najpierw to mi daj dokończyć.
nie wiem skąd przyjechałeś i widzę, że Zaciskam pięści. będziesz wymachiwał swoją giwerą i odznaką, ale nie jesteś to przypadkiem kobieta? To po pierwsze. A po drugie, nie znasz tego miasta, nie znasz tych ludzi, nie wiesz, co tu się dzieje, więc może po raz pierwszy w życiu usiądź, poczekaj, co się zobaczy, zobacz, co się dzieje, tak? Okej. Młoda dziewczyno, twoja jurysdykcja oraz twoich przełożonych w moim przypadku kończy się mniej więcej tak tutaj. Druga sprawa to niechętnie i z wielką łaską, ale postaram się ograniczyć. Tak, ja i Szerw jesteśmy ci ogromnie wdzięczni za to. Wyciągam cygaro lekko trzęsącymi się dłońmi, ponieważ z trudem opanowałem gniew, żeby ci nie przyłożyć. To było widać, że on się spiął. Czytasz ludzi dosyć dobrze. Ale to nie jest miejsce na takie rzeczy. Możemy? Proszę. Biedny droplet się zestresował. Słuchajcie, budynek, znaczy mieszkanie jest puste, dom jest pusty. Panią, bo była żona pana Greena, ona się nazywa Amelia, tak, ma takie miłe imię jak na starszą panią. Pewnie została wzięta przez... Znaczy widzieliście ją może w ten sposób, niepewnie. Widzieliście ją, ona tam gdzieś pod tlenem, została zabrana przez ratownika medycznego, który odjeżdżał. Mieszkanie jest przed wami. To jest zwykły dom, taki jak po prostu wszyscy tutaj, wiecie, trochę pamiątek, trochę. Ty oczywiście próbki wody od razu. Do zlewu, Myślę sobie, pompy. łatwo poszło, pokłócili się i... Nie zwrócili uwagi na ciebie. I wlazłam Ty tam, wiesz, gdzie nie z powinnam informacji, wchodzić. że mężczyzna popełnił samobójstwo na poddaszu, w sensie to jest taki dom, wiecie, typowa tutejsza zabudowa, czyli ma parter, pierwsze piętro, czyli drugą kondygnację, jak to mówią Amerykanie, i mały stryszek taki na poddaszeniu. Pachnie jeszcze taką, wiesz, czystością, zadbaniem, mimo biedy, która dotyka szczególnie starszych ludzi. To znaczy, to małżeństwo sobie radziło. Po prostu są pamiątki rodzinne, zdjęcia, wszystko wygląda tak, jakby ktoś się szykował do śniadania. Oczywiście jedyna rzecz, która rzuca się w oczy, to stłuczony kubek. Tak jakby po prostu komuś wyleciał z rąk, po prostu spadł. I tyle. Gdzieś tam przechodzę, to zamiast iść jeszcze moment, zatrzymuję się przy półce z tymi zdjęciami. Z takim westchnieniem przyglądam się tam jeszcze młodej parze. Tak, Greenowie mieli dziecko. Wiesz, że ono zmarło, jak było małe. Dawno temu. Szczerze mówiąc, wiesz, nie wiesz, co tam się mogło stać, no bo to było jeszcze przed twoimi narodzinami. Ale od tej pory nie mieli żadnych dzieci, ale byli związani z tą farmą. No, pracowali tutaj sobie gdzieś tam ciężką, uczciwą pracą. Nie? Nigdy nie było z nimi problemu. Nigdy. Nie żyli z górnictwa. Spojrzałam, tak, zatrzymam się na sekundkę, spojrzałam, westchnęłam i skierowałam się, jakby kiwnęłam głową na schody i też zaczęłam iść jakby już na strych. Na górę drabinka taka, nie ściągana, tylko takie bardziej schodki, prowadzące na niezbyt wysoki strych i wisi tam mężczyzna. Nie? Siny, poczerniała twarz, zadzierzgnięta pętla, stołek usunięty spod nóg. Pierwszy rzut oka, ewidentne samobójstwo. Pierwszy rzut oka. Koroner za nami jest gdzieś? Koroner czeka, aż dacie znać, żeby zabrać zwłoki po prostu. Tak, on już swoją robotę jakby zrobił. Zdjęcia są zrobione przez policję. No tutaj nie prowadzi się jakiegoś śledztwa. Okej, ale mój tam zrobił zdjęcia. Tak, wszystko jest już ogarnięte pod tym kątem. Albo później zostanie zrobione, więc raczej się najpierw robi zdjęcia przed naruszeniem miejsca zbrodni, wiadomo, potencjalnej, tak, domniemanej. No to przeszłam się tylko tak, uważając, gdzie stawiam stopy, oglądałam jeszcze w ciszy, odwracam się do agenta. Dobrze, ja chciałbym spojrzeć na jakieś charakterystyczne rzeczy, które się w tym miejscu znajdują. Jest to strych, ale jeżeli chcesz, możesz wykonać sobie test na analizuj sytuację, czyli... Tak. 20. No to jest sukces. 12. Możesz 2 pytania zadać. 12. 12. A plus percepcja. Mam plus 0. Czyli zadaj jedno pytanie. Moje pytanie brzmi, co tutaj widzę, co jest wyjątkowe w tej konkretnej sytuacji? Trup. Nie. Co jest nietypowe na miejscu samobójstwa, żeby
pokazać mojej partnerce, w cudzysłowie, że nie zauważyli czegoś, co ja zauważyłem. Kurczę, i to ma... nie zauważyli. No właśnie mam zagwozdkę, bo to ci tak naprawdę wygląda na samobójstwo. Gościu wszedł na stryszek, założył pętlę, ustawił sobie stołek pod nogami, nałożył pętlę na szyję, podkopnął stołek i po prostu... Ale... Skoro tak postawiłeś pytanie... To... Okej, to najpierw odpowiedz. To ja się wynurzam z tych Nie, 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 schodków nie, nie, nie. w tych rękawiczkach. Ja myślę, że tak. Że tak przyglądasz się strychowi pod kątem tego, co tutaj może być. Wiesz, stryszek to są rzeczy, gdzie ludzie ustawiają kartony, pudła, czasami niepotrzebne meble, w tym przypadku lustro. I tak spojrzałeś sobie, zacząłeś oglądać, szukać dziury w całym, nie? Coś, co by ci nie pasowało, ale wszystko ci się układa, że tu nie ma osób trzecich. Nikt go nie zawlódł na ten strych, nikt mu nie kazał tego zrobić po prostu pod groźbą pistoletu, żadnych kurzów, pajęczyn, bo to raczej posprzątany ten stryszek w miarę był. To jest starszy facet. On tak koło 70 ci więcej wygląda, teraz ciężko określić jego wiek, wiadomo, sama twarz nie wygląda najfajniej po powieszeniu. Ale w pewnym momencie, jak tak ruszałeś się, oglądałeś, stawałeś, analizowałeś z jednej, z drugiej strony, próbując dostrzec coś, zobaczyłeś lustro. Znaczy, zobaczyłeś w tym lustrze lekko zakurzonym odbicie 3 osób, tak? Czyli ciebie, Denata, na pewno w tym momencie tutaj Lili weszła z tobą, tak? Pani wiceszeryf i jeszcze kogoś. Przez chwilę kątem oka złowiłeś jakby w takim miejscu, gdzie stoją pudła, kartony, jakiś globus duży. Przez chwilę wydawało ci się, że widzisz tam stojącą sylwetkę. Nie dużą, sylwetkę dziecka. Jak się nazywa ten policjant, który był tu wcześniej? Wymyślimy. To odzywam się. Daniel, jesteś? Jestem w drodze do miasteczka. Wiesz co, postaraj się, żebyśmy mieli informacje odnośnie stanu psychicznego żony, pani Emily, i jakieś informacje odnośnie stanu albo przyczyn. No, to co da się teraz z niej w ogóle wyciągnąć. Na razie jest w szoku. No, Tyle wiem. Wiem, że biorą ją do Elko, tak? Do szpitala. Żeby jej się przyjrzeć, zobaczyć, zrobić jakieś badania. Mhm. Głęboko przeżyła, znalazła męża na strychu, jak go wołała. Ja wiem. Spróbuj, postaraj się dostać informacje odnośnie jej stanu zdrowia, psychicznego stanu i tego, co ewentualnie by mówiła w trakcie. Dobra? Tak, wiesz, do raportu. Zadzwonię do miasteczka i z tamtejszą porozmawiam. Myślę, że mogę umówić nawet ją. Jak będzie się lepiej czuła, to pewnie ją puszczą do domu, ale pewnie zatrzyma się u jakiejś sąsiadki albo czegoś. Dowiem się wszystkiego, dam pani szeryf znać, gdzie jest, kiedyś będzie, że można z nią porozmawiać. Dzięki. Proszę bardzo. Ja Bez tak odbioru. oglądam, po czym podchodzę do mojej... Ona tam rozmawiała do tej pani. No i jeszcze głowa tak na strychu się pojawia. Nie chcę patrzeć na to w ogóle, to jest straszne. Nie, schodzę więc... tam na dół. W ogóle nie. Doświadczona terenowa agentko Lili. Co pani zauważyła? Nie wiem, jakie gierki chcesz grać. Ja po prostu pytam o opinię fachowca. Mieliście tutaj tych samobójstw już trochę, więc chyba wiesz, jak badać miejsce zbrodni. Nie wiem, czy ty przyjechałeś tutaj do kółka teatralnego grać? Nie, ja tylko przyszedłem sprawdzić, czy rzeczywiście miejscowa policja sobie nie radzi. Nie radzi sobie z serią samobójstw. Takie dostałem informacje. Bo takie jest prawda. Okej, czyli pani nie wie, co tutaj można zwrócić uwagę w tym miejscu. Nie ma śladów żadnej potyczki, nie ma śladów tego, że ktoś go wciągnął. Odsunięte krzesło wygląda na to, że sam je kopnął spod siebie. Podchodzę i patrzę pod paznokcie. Paznokcie czyste, nie widać żadnych śladów walki. Lili z dołu dobiega krzyk. Tak, Marcz? Wiesz co, ja pobrałam już te próbki, dam ci znać, jaki jest wynik, ale to jest... To nie może być zbieg okoliczności. To nie może być przypadek. To naprawdę, to jest jakieś systemowe działanie ludzi, którzy chcą przejąć kontrolę po prostu nad
prawdziwymi Amerykanami, tak? To byli dobrzy Amerykanie, dobrzy ludzie. Ja wiem, Głosowali na... wiem, March, ja znam Greenów. Proszę cię, spisz raport i prześlij mi go do komisariatu. Lili, Tak? samobójcy... Co on napisał w swoim liście pożegnalnym? Nie było listu pożegnalnego. Nie było żadnego. Brawo. Samobójcy... Ona wiedziała. Okej. To Wyślij nie jest raport. przypadek. March, wyślij raport. To jest zorganizowana akcja. Jak chcesz, Tak, to wyślę ci raport. więcej pogadać z... Macie tutaj świetnych pomocników. Może jeszcze listonosza zapytamy o zdanie, albo śmieciarza. Przychodzisz tutaj, wchodzisz do... Jak IG Farben swoje chemiczne środki wpuszczało ludziom do wody, to też wszyscy tak mówili. Jezus Maria. Niektórych współpracowników, patrzę na ciebie tak, się nie wybiera. Rozumiem. Współczuję ci. Okej. Dzięki. W takim razie Jeb proszę drzwiami. patrzeć i się uczyć. O mój Otóż- Boże. Mruczę pod nosem, tylko samobójcy zostawiają listy pożegnalne. Nawet ta pani zauważyła, że coś się jest nie tak. Druga rzecz. Mężczyzna lat 70. Naprawdę uważasz, że wybrałby miejsce na swoją śmierć po wszystkich schodach i drabince, gdzie trzeba wejść na strych? Zaczepiłby linę, wniósł sobie tu krzesło, bo jak widać nie ma tutaj za bardzo innych rzeczy, oraz lustro, żeby umrzeć w tym... Lustro to było. Stało. Okej, to krzesło. Po to, aby popełnić w ten sposób samobójstwo, gdzie istnieje tona różnych sposobów na to, żeby to zrobić, kiedy jesteś starszy, zmęczony życiem. Czemu takie właśnie zrobił? Druga rzecz. Kiedy wchodziliśmy, miałaś prawo nie zauważyć, ponieważ twoje oczy były skierowane w inną stronę niż w kierunku pracy. Zbity kubek. Kubek zbity w bardzo dziwnym miejscu. Gdyby to był kubek zbity na przykład przez jego żonę, podczas kiedy znalazła ciało, to na pewno nie znajdowałby się w tym miejscu. W kuchni był. No. Tak. Więc... Czy ja już mogę? Oczywiście. Panie terenowy FBI. Dobrze, ja sobie resztę rzeczy zachowam dla siebie. FBI? Ja resztę absolutnie już się nie wtrącam, To ja pozwolę ci wykonywać pracę. tylko wykonując moją pracę chciałabym zatrzymać to galopowanie. Okej. Iha. Tak. I zwrócić uwagę na to, że nie wiem, czy słyszałeś, ale nie mamy informacji odnośnie stanu psychicznego jego sprzed tego, co się wydarzyło, ani jego żony. Okej. To jest jedna rzecz. Świetna inicjatywa, z tego co pamiętam, uczono tego na pierwszym roku szkoły policyjnej. Przyszedłeś tu współpracować, czy się kłócić? Nie, ja tylko sprawdzam, czy rzeczywiście sobie nie radzicie. I chyba są ku temu podstawy myśleć w ten sposób. Jest bardzo dużo dziur logicznych w tym, co mówisz. Okej. Pierwsza myśl chociażby jest to, że przyszedłeś na miejsce zbrodni i pierwsze co zaczynasz analizować stan psychiczny i tego dlaczego i gdzie przyniósł i co Ja zrobił. tylko zadaję pytania. Bez znaku zapytania na końcu zdania. Wszystkie miały. Mogę ci pokazać parę rzeczy. Ale to trzeba Kolejna być rzecz spostrzegawczym, żeby usłyszeć. to jest fakt, że przyszliśmy i oglądamy z miejsca zbrodni, a nie mając danych odnośnie stanu psychicznego i tego, co się działo wczoraj. Miejsce samobójstwa. Nie Tak, zbrodni. samobójstwa. Okej, mogła pani nie wiedzieć. Widziałam kubek, widziałam miejsce. Okej. Równie dobrze, nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek możliwość rozmawiać z kimkolwiek. Nie poza miałem, też mną. nigdy nie piłem z kubka. Tak, też mi się wydawało. Nie wiem, czy wiesz, ale osoba, która właśnie znalazła znalazła swojego partnera, który się, wygląda jak wygląda i czeka przez 30 minut, no przegięłam, no ale tam jest kawałek, żeby dojechać przez parędziesiąt minut na karetkę. Nie jest do końca w idealnym stanie psychicznym i takie rzeczy jak kubki, papiery porozwalane, widziałam już naprawdę różne rzeczy, patrząc na to, ile tego już widziałam. A widziałeś, że w tym kubku są kropelki wody? Zazwyczaj w kubkach jest ciecz. No tak, tylko gdyby to były rzeczy porozwalane od jakiegoś czasu, to prawdopodobnie kubek byłby suchy. Lub gdyby był zbity dużo wcześniej i nie miałby nic związanego być może ze sprawą. I ja tylko zadaję pytania i się pytam. Jakby... Nie wiem, czy mam czas, energię i chęć wypełniać te luki, które tworzysz gadając Ja ci i powiem otwierając buzię. Zostaw i swoje dźwięki dziury dla siebie. wydawając.
A ja idę do samochodu. No Jerry, to tam na dole, nie? My możemy już zabierać ciało, czy policja jeszcze na to siedzi? Nie wiem, musicie pytać policjantów, Mówiłaś, że ja masz już dziurę zabrałam po to, co... rozmowaniu, więc- Zebrałam to, co chciałam. Przepraszam! Pani szeryf, Słucham? bo tutaj ciało chcieliśmy zabrać. Zapraszam. To możemy? Tak? I wchodzi dwóch takich Masz 2 minuty. pomocników grabarza, nie? Undertakera tego typowego tutaj. I idą tam gdzieś na górę. Gdzie ciało? Strych. Na strychu. A czy zebraliście już odciski z tego miejsca? Wszystko jest zabrane już przez policjantów. Jasne. Wcześniej. W porządku. Chyba, że chcesz też się spotkać z nimi, nie mu pobliżeć. Ale przecież ja nikomu nie ubliżam, ja Nie, tylko to nie zadaję jesteś pytania. Pan agent? No okej, dobra, nie widziałem. To jest, na tym polega współpraca, na zadawaniu pytań i szukaniu odpowiedzi. Znam trochę inną definicję współpracy. Mhm. Ja tym razem sobie zrobię przerwę w mojej pracy właściwej i pojadę do laboratorium, żeby przebadać te próbki, Okej. bo to mi śmierdzi po prostu. Tu cię puścimy z tym. Myślę, że wy wrócicie do miasteczka za chwilkę. Po prostu jak już zostanie ciało zabrane, to bez was jak Się gdyby. pobijemy. Generalnie dobrze, że jedziesz osobnym samochodem, tak bym powiedział. Bo też Żyl tak skakał. James, bo ty biedny James? jesteś. James wyszedł sobie na zewnątrz farmę, żeby trochę ukoić swój ten. Poustawiał sobie trochę butelek. Wziął swoje AR, I oczywiście sobie ćwiczy, nie? słychać A- strzały. Tak. Gdzieś tam z oddali. Jako, że jestem w Ameryce na swojej własnej farmie, może mi Możesz walić. kto tylko chce. No. A przy okazji zobaczyłem też kuropatwy spłoszone i tak zmieniłem tor i zestrzeliłem jedną na... Jak ja O, jest od razu próbowałam na jakiegoś powiem, nie? brudasa z Pies- południa Dawaj Jack, tak jak ci mówiłem. straszyć, to przyjechała Lili z awanturą, że nie wolno. Co tam, Lili? Idę Nie, tak słuchajcie, postrzelałeś sobie ramieniu. jakby A, masz tam. masz swój własny czas, standardowe zajęcie po prostu, które tutaj się dzieje, ale chciałem ci jakby, jak wrócisz do domu, gdzieś tak będzie już może i południe, wam też tam zejdzie mniej więcej do południa, ty laboratorium też chwilkę zejdzie, masz 2 nieodebrane telefony, właściwie 3, bo niedawno, zakładam, że zostawiłeś tą komórkę, Tak, nie? znajduję ten telefon gdzieś No. na ziemi, co leżał na tym. Wszystkie są z szpitala z Hrabstwa. Tam, gdzie twój ojciec leży, nie? Pewnie znowu dzwonią, że nie uregulowałem rachunku. Dzwonię. O, miło mi pana słyszeć. Pan, rozumiem, Joyce Newman. Tak, Ja w zgadzam. sprawie ojca dzwonię. Tak? No, sprawdzała księgowość konto i mamy nieuregulowany rachunek. Tak, puściłem wczoraj przelew. Aha, wczoraj. Przelew. Dobrze, bo Nie pana tacie się trochę poprawia. Hospitalizacja może być wykonywana drogą domową, wyjdzie taniej. Podnoszę takiego, jest taka sterta papierów różnych, jakieś te prośby o dotacje i tak dalej, podnoszę prośbę o kredyt, tam taki duży Odrzucamy. napis rejected, rzucam to na ten. Tak, załatwię to. Bo możemy przewieźć, oczywiście transport medyczny będzie tańszy niż trzymanie go w tym. Trzeba było tylko łóżko antyodleżynowe kupić. Zająć się tym? Tak, nie, załatwię kasę. No to i tak celuję. Na pewno, bo wie pan, każda doba to jest $12 000. Nie ma pan ubezpieczenia. Znaczy pana ojciec. Zdaję sobie z tego sprawę. Dobrze. Oj, to masz przesrane. Rachunek wynosił już 68 000. Ja bym się chyba zabił. Nie. Proszę się tym nie przejmować. Rozumiemy. Najwyżej nasi prawnicy się z panem skontaktują. Ile warta jest farma? Rozłączam się. No i tak cisza, nie? Przeskoczmy sobie w czasie o A już 2 jest podane godzinki. kamery wszystkie? Teraz Tamte też? zacznę od Nataszy, tak? O. Słuchaj, pojechałaś do swojego laboratorium. Mhm. Swoje biuro domowe, gdzie to laboratorium się znajduje? Ja mam je w West Wendover, jedno, a jedno jest przy wieży ciśnień. Tam też myślę, że można by było ewentualnie. Czyli rozumiem, w której z nich pracujesz? Którym? Bliższy. Przy wieży ciśnień. Wiesz co, no jak trzeba, to jestem wszędzie, ale generalnie czasem jeżdżę w teren do ujęć wody również. Słuchaj, no siedzisz, czekasz, aż Tam najbardziej lubię. analizatory i wszystkie inne te odczynniki zaczną działać jak należy, Mhm. bo to chwilkę trwa, powiedzmy.
Masz moment takiego jakby oddechu dla siebie, oczywiście wtedy zajmujesz się jakąś inną pracą. Dzwoni twój telefon. Nie? McCain. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy przyjemność poznać się. Głos kojarzysz, ale nie za bardzo, nie? Stosunkowo niedawno. Obcinałem panią. To jest tutejszy fryzjer, nie? Przepraszam. Antony Fitzgerald. On obstrzyga wszystkich plotki i tego typu rzeczy. Myślę, że... Już czas na kolejną zmianę fryzury? Chyba nie. Myślę, że wiem, nad czym pani pracuje. Podzielam pani poglądy. To jest starszy facet koło 70, nie? I chciałbym o czymś porozmawiać. Czymś poważnym. Nic więcej nie mów, podjadę do ciebie. Spotkajmy się u mnie koło 15. Po lunchu. Przy okazji zobaczę, jak fryzura. Fryzura, dobrze, proszę się nie martwić. Tak, przyjadę do pana, bo trzeba podkręcić loki i musimy przyfarbować odrosty, więc o 15:00 w zakładzie fryzjerskim tak trzeba poprawić fryzurę, bo idę na kolację proszoną dzisiaj. Panno McCain? Jesteśmy umówieni. Boże, co za para. Rozłączmy się, nie? Twój agent FBI byłby dumny. Ten, który cię podsłuchuje. Słuchaj, on tak... Pójdziemy w kółeczko. Ale to tak? zrobiła. James. James chodzi po domu. Czy Silvers jest demokratą, czy republikaninem? Biorąc pod jest uwagę, że ja mam włosy po prostu demokratą. tak. Demokratą. To pewnie dlatego nie wybrałem go jako... Nie zadzwoniłem do niego dotąd. Znaczy, może z nim rozmawiałem, ale przeglądam listę nazwisk wszystkich osób, z których pytałem o pieniądze i wszystkie są przekreślone i wybieram numer do Silversa. Starego czy młodego? Stary nie żyje. Świetna Niedawno go pani pochowaliście. Detektyw. Biuro burmistrza, słucham. To James Newman. Kobiecy głos, nie? Jego sekretarka. James Newman. James jaki? Newman. Newman. James. Tak. Jestem dumna i chciałem ci podziękować za twoją służbę. Nie? To jak z głos kojarzysz, to mogła być z twojego rocznika gdzieś dziewczyna, nie? Nie wiesz, to tam jakieś losy poukładały. Czy ci mogę pomóc, James? Rozmawiałem z panem Silversem na temat... No, chciałbym z nim porozmawiać, na pewno odbierze. Teraz raczej będzie to niemożliwe, bo mam spotkanie z ważnym inwestorem. A kiedy można Spróbuj za godzinę. Słuchaj, James, tak, słyszysz taki... Grywasz nadal? No, trochę tak. Słuchaj, o 14:00, wpadnij o 14:00 do Srebrnej Gwiazdy. Na deser pogadamy i ja spróbuję jakby ustawić ci spotkanie szybciej. Wiesz, szefie, burmistrz jest mocno zajętym człowiekiem. Bardzo dużo działa dla miasteczka i ma sporo spotkań, ale spróbuję się gdzieś wcisnąć. Na 14:00, dobra. Nie mam nic lepszego do roboty. Jasne. Jak twój ojciec, bo słyszałem, że ma jakieś problemy. No, miał wylew, jest w szpitalu. A. Dzisiaj dzwoniłem, mówi, że jest lepiej. No to współczuję. Muszę kończyć. Mam drugi telefon na linii. W porządku, do zobaczenia. 14:00 w Srebrnej Gwieździe. Widzimy się. Okej, słuchajcie, przeskakujemy do was. Rozumiem, że wy wracacie do siebie, w sensie do szeryfa. I jak tylko podjeżdżacie, to jest właśnie mniej więcej tak godzina koło południa. Już dzwon na zegarze miejskiego ratusza pokazuje tą południe. Hopper, jak tylko wchodzisz do środka, widzisz, że ma mocno spiętą minę. Tak jak ja. Ty też masz spiętą minę, tylko z innego powodu. Hopper, panie McFarlane, dzwoniono tutaj do pana, ponoć nie odebrał pan telefonu. I ty orientujesz się, że nie bardzo słyszałeś go w tym momencie. Może nie było zasięgu akurat w tym miejscu, gdzie byliście w tej farmie. Ja zostawiam go w aucie po prostu. Albo po prostu zostawiłeś go w aucie, po prostu i też nie było zasięgu tam, bo już się komunikatorami albo przez telefony takie kablowe działać. Akurat ta farma była gdzieś blisko jakichś wzgórz, powiedzmy bardziej żelazistych i tak dalej. No ale nie było zasięgu po prostu, umykając. Nie. Pana szef chciał z panem rozmawiać. Ach, może już wystarczy tych pochwał. Dobrze, dzwonię do niego. A my mamy problem. Macie tu telefon gdzieś? I tak, wskazał. Nie.
Nie, na biurku. Nie zdziwiłbym. Dobrze, podchodzę do telefonu, biorę, bo on jest taki na kablu klasyczny. Tak, na To kablu. ja go sobie biorę i gdzieś tam odciągam na bok i wybieram. Znaczy daleko nie odejdziesz, to jest małe biuro, więc będą słyszeć, co rozmawiasz, nie? Chwilę połączeń, po prostu przekierowania. I pada tam, powiedzmy, nazwisko dyrektora. Widzę, że to jest z Nevady, czyli ty. Tony, jak tam się rozgościłeś? Powiem ci, że cudownie. Mieszkańcy powitali mnie chlebem i solą. Są niesamowicie mili. Współpracują. Cieszę się z twojej współpracy, ale mamy większe problemy. Dzisiaj w nocy w okolicach z transportu więziennego uciekł bardzo znany morderca. Seryjny. Mhm. Zabił 2 strażników, którzy go eskortowali. Zaczynamy obławę. Prawdopodobnie włączymy w to tereny, na których jesteś. Czy to ma coś wspólnego z moją wcześniejszą pracą? Nie, ten gościu zabił 17 kobiet. Brzytwa, może coś ci tu mówi. Uważają, że zabił około 90 osób, ale do 17 się przyznał. Słyszałem tą ksywkę. Okay. Zabijał ich brzytwą. Wszystko masz w Makwaxie. Miejscowa policja jest w stanie gotowości. Na razie jest to w hrabstwie, na razie jest to w stanie, na razie dostali to szeryfowie. Marshals, czyli no powiedzmy ci szeryfowie, którzy są od pościgów, tak? Sprawa ma nie wycieknąć do prasy, sprawa ma wysoki priorytet, ten facet jest nieobliczalny, niebezpieczny, no i po prostu kompletnie szurnięty. Jasne. Przyjąłem. Będziesz dowodził składem, który tam dotrze. Tak jest. Jak to spierdolisz, to nie masz po co wracać. Rozumiemy się? Przyjąłem. Nerwy na wodzy. I chwilę później wypluwa wam faks osobę. Mhm. Aha, czyli ja idę po ten... Tak, mamy problem. Niedaleko stąd stanie zbieg seryjny. Z transportu policyjnego. Mhm. Zabił 4 strażników. Nie wiadomo w jaki sposób. Ponoć niezła jadka. Okej. I być może zaszył się gdzieś na okolicznych wzgórzach. Niekoniecznie u nas, ale gdzieś. Mamy być w stanie gotowości. Mamy poinformować bez wsiania paniki miejscowych. Mamy... Szefie, tak nie zdążył dokończyć, nie? Jest jakiś incydent w szkole. Jeden dzieciak pobił drugiego, ale tak prawie, że trzeba karetkę wzywać. Wiem, że ofiar będzie więcej. Bo się gniewają. Bo trwa wojna. O nas wszystkich. Tutaj. Wiem, że jedna z nich umrze niedługo. I wiem, że w jakiś sposób jesteś w to wmieszana. Ja? Tak, ty.